Dziś po raz kolejny zabieramy Was do jednego z naszych ulubionych regionów. Dolny Śląsk, bo o nim tu mowa, to niezwykle atrakcyjna turystycznie część Polski. Przyciąga turystów bogatą historią, wspaniałą architekturą i unikatowymi krajobrazami. W pierwszej części pokazaliśmy podziemia, twierdze i obiekty sakralne. Dziś ruszymy w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach Dolnego Śląska. Poznacie majestatyczne ruiny i zachwycające rezydencje. Wszystkie pełne tajemnic, mrocznych opowieści, niesamowitych historii i legend. Zapraszamy do wspólnego podziwiania najpiękniejszych zamków i pałaców Dolnego Śląska. Dziękujemy, że wybieracie się z nami na Dolny Śląsk. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu filmy będą miały szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zamek Książ. Majestatyczny Zamek Książ to perła architektoniczna i trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Ta imponująca budowla wzniesiona została na skalistym urwisku, a jej historia rozpoczyna się w XIII wieku. Wtedy to książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy zdecydował o budowie. Przez wieki zamek przechodził z rąk do rąk, będąc niemym świadkiem burzliwych dziejów Dolnego Śląska. Początek XX wieku, gdy jego właścicielami została rodzina Hochbergów, to najlepszy czas dla zamku. Księżna Daisy von Pless tchnęła w zamek nowe życie, organizowała wystawne przyjęcia i modernizowała wnętrza, czym szczególnie zasłużyła się dla jego rozkwitu. Podczas II wojny światowej zamek został przejęty przez nazistów i częściowo przebudowany w ramach tajemniczego projektu Riese. To właśnie z tego okresu pochodzą legendy o ukrytych przez nazistów skarbach i tajnych tunelach, przez które prowadzi jedna z tras zwiedzania. Dzisiejszy książ zachwyca zwiedzających ponad 400 pomieszczeniami, w tym reprezentacyjnymi barokowymi salami i neogotyckimi komnatami. Szczególnie warte uwagi są sala Maksymiliana zdobiona lustrzanymi żyrandolami oraz salon zielony z oryginalnym XVIII-wiecznym wystrojem. Wokół zamku rozciąga się malowniczy park krajobrazowy z punktami widokowymi na okolice. Zamek Książ to jedno z tych miejsc, których nie można pominąć w trakcie wyprawy na Dolny Śląsk. Zamek Grodziec. Zamek Grodziec to perła Dolnego Śląska, znana ze swej wyjątkowej, malowniczej lokalizacji na wulkanicznym wzgórzu oraz bogatej historii. Jego początki sięgają średniowiecza, kiedy to w XII wieku powstała tu drewniana warownia. Przez wieki zamek był rozbudowywany i modernizowany, a ostateczny gotycko-renesansowy wygląd zyskał w XVI wieku. Był świadkiem licznych bitew i oblężeń, pełnił funkcję ważnego ośrodka obronnego i administracyjnego na Dolnym Śląsku, a także siedzibę
siedziby wpływowych rodów rycerskich. Zwiedzając Zamek Grodziec można podziwiać imponującą architekturę. Z zamkowych murów i wieży roztaczają się przepiękne widoki na okolice. Zamek Grodziec to także miejsce owiane legendami. Jedna z nich mówi o duchu księżniczki, który rzekomo pojawia się nocą na zamkowych korytarzach. Dziś to popularna atrakcja turystyczna przyciągająca zwiedzających swoją tajemniczością, bogatą historią i pięknem otaczającej natury. Latem organizowane są tu liczne wydarzenia, takie jak turnieje rycerskie, festiwale historyczne, koncerty i warsztaty. Zamek Czocha. Zamek Czocha to jedna z najpiękniejszych warowni w Polsce. Zbudowany został w XIII wieku z inicjatywy króla Czech Wacława II. W swojej historii wielokrotnie zmieniał właścicieli i przeszedł liczne przebudowy, nabierając elementów stylu renesansowego i barokowego. W czasie II wojny światowej zamek służył podobno Niemcom jako miejsce szkolenia tajnych agentów. Po II wojnie światowej znajdował się pod kontrolą Wojska Polskiego, a od lat 90. XX wieku jest dostępny dla zwiedzających. Największymi atrakcjami zamku są jego wnętrza, piękne i pełne tajemnic. Sala rycerska, sala marmurowa, biblioteka i skarbiec robią wrażenie na odwiedzających. Usłyszycie tu wiele legend związanych z zamkiem, a jedną z nich jest opowieść o duchu nieszczęśliwej Białej Damy, która nawiedza mury warowni. Z czego jednak najbardziej słynie zamek? Oczywiście z ukrytych przejść, które według legendy służyły właścicielom do skrytego przemieszczania się po posiadłości. W lochach można zobaczyć tajemnicze eksponaty związane z torturami, a zabytkowy most robi wrażenie. Z zamkowej wieży rozciąga się panorama na Jezioro Leśniańskie i okoliczne lasy. Zamek doceniają też filmowcy. Pojawił się w takich produkcjach jak Wiedźmin czy Tajemnica Twierdzy Szyfrów. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim to imponujący neogotycki zabytek Dolnego Śląska, którego historia sięga XIX wieku. Pałac został zaprojektowany przez słynnego architekta Karla Friedricha Schinkla na zlecenie Marianny Orańskiej, księżniczki znanej z inicjatyw społecznych i filantropii. Budowa rozpoczęła się w 1838 roku i trwała aż do lat 70. XIX wieku. Dlaczego tak długo? Głównie z powodu licznych trudności finansowych oraz osobistych perypetii właścicielki. Pałac położony jest na wzgórzu, z którego rozciąga się malowniczy widok na okoliczne tereny. Otoczony jest rozległym parkiem z licznymi fontannami i tarasami. Wyróżnia się bogatym, misternym detalem architektonicznym charakterystycznym dla stylu neogotyckiego. Jego wnętrza przez lata uległy zniszczeniu, jednak są stopniowo przywracane do dawnej świetności. Obecnie po wielu latach zaniedbań i okresie, gdy popadł w ruinę, został udostępniony dla zwiedzających. Pałac Marianny Orańskiej przyciąga nie tylko miłośników architektury i historii, ale również turystów zainteresowanych tajemniczymi opowieściami. Jedna z legend głosi, że jest nawiedzany przez ducha dawnej właścicielki. Spacerując z przewodnikiem pałacowymi korytarzami, odkrywamy jego historię i niepowtarzalny urok. Ruiny pałacu w Goszczu.
W Goszczu, niedaleko Oleśnicy, znajdują się malownicze ruiny barokowo-rokokowego pałacu. Budynek został wzniesiony w 1749 roku przez hrabiego Henrycha Leopolda von Reichenbacha tuż po pożarze jego wcześniejszej rezydencji. Wzorowany na najsłynniejszych francuskich budowlach w Wersalu i Vouleaux-Vicomte, był wówczas uważany za jeden z najwspanialszych pałaców na Dolnym Śląsku. Kompleks w Goszczu to liczne budynki, między innymi 2 oficyny, stajnie, maneż, dom ogrodnika oraz kościół ewangelicki, a także park krajobrazowy. Ostatni ordynat opuścił majątek w 1945 roku, a chwilę później zajęły go wojska radzieckie. Pałac z wojny wyszedł bez większego uszczerbku, choć ograbiony. Przekazany pod polską administrację spłonął w Wigilię Bożego Narodzenia 1947 roku, prawdopodobnie podpalony. Ograbiony przez szabrowników i poszukiwaczy skarbów, popadł w ruinę. W 2023 roku zakończono pracę przy zabezpieczaniu pozostałości pałacu. Dziś można go bezpiecznie zwiedzać i wyobrażać sobie, jak piękny musiał być w okresie świetności. Pałac w Żmigrodzie. Żmigród, znany z bujnych lasów, bogatego runa leśnego i różnorodnej zwierzyny, był zasiedlany już wiele wieków temu. Początkowo stała tu strażnica wzniesiona przez Bolesława Rogatkę lub Henryka III. Pierwszy murowany zamek należał do biskupów wrocławskich. W trakcie wojny 30-letniej przebudowano go na twierdzę. Dopiero nowi właściciele, rodzina Hatzfeldów, wzniosła barokowy pałac. Rezydencja zdobiła okolice do stycznia 1945 roku, kiedy to spalili ją Sowieci. Dziś, dzięki renowacji przeprowadzonej w początkach XXI wieku, mamy możliwość podziwiania dawnego pałacu. Został on zabezpieczony w formie trwałej ruiny, a specjalnie zaprojektowane platformy umożliwiają spacer po rezydencji Hatzfeldów. Na ścianach pałacu możemy zobaczyć stare fotografie sal i komnat. Wyeksponowano także zachowane detale architektoniczne. Mimo że pałac jest zniszczony, nadal robi wrażenie. Pałac w Łomnicy. Pałac w Łomnicy to wspaniały przykład architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku. Historia tego obiektu sięga XVI wieku, kiedy to powstał pierwszy dwór. Obecny kształt pałacu zawdzięczamy rodzinie von Küster, która w XVIII stuleciu przekształciła go w barokową rezydencję. W XIX wieku posiadłość przeszła w ręce pruskiej rodziny von Rothe i to właśnie za ich czasów pałac zyskał elegancki, klasycystyczny wygląd. Powstał również wokół niego przepiękny park w stylu angielskim. W pałacu można podziwiać odrestaurowane wnętrza z zachowanymi elementami oryginalnego wyposażenia, w tym imponujące piece kaflowe i sztukaterię. Na szczególną uwagę zasługuje sala balowa oraz biblioteka. Na terenie kompleksu działa również hotel i restauracja serwująca dania kuchni regionalnej. Pałac w Łomnicy jest jednym z nielicznych przykładów udanej rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Po latach zaniedbania, dzięki staraniom potomków dawnych właścicieli, obiekt odzyskał dawny blask i stał się ważnym punktem na turystycznej mapie regionu. Pałac w Wojanowie. Na malowniczych wzgórzach Kotliny Jeleniogórskiej wznosi się przepiękny pałac w Wojanowie. W
którego historia sięga XIV wieku. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się dwór rycerski, który na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany i zmieniał właścicieli. Obecny neogotycki kształt rezydencji zawdzięczamy rodowi von Richthofen. Rozkwit pałacu nastąpił w XIX wieku, kiedy to posiadłość przeszła w ręce rodziny królewskiej Hohenzollernów. Księżniczka Luiza, córka pruskiego króla Wilhelma III, wraz z mężem otrzymała go w prezencie ślubnym. To właśnie wtedy powstał malowniczy park w stylu angielskim, który do dziś zachwyca odwiedzających. Pałac w Wojanowie przetrwał zawieruchę II wojny światowej bez większych zniszczeń. Jednak po wojnie brak odpowiedniej opieki doprowadził do stopniowej degradacji obiektu. Prawdziwy renesans nastąpił w XXI wieku, gdy został gruntownie odrestaurowany i przekształcony w luksusowy hotel. W pałacowym parku można odnaleźć urokliwe mostki, staw oraz rzadkie gatunki drzew. Pałac w Wojanowie jest częścią szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów, wpisanego na listę pomników historii, co podkreśla jego wyjątkową wartość historyczną i kulturową. Zamek Sarny w Ścinawce Górnej. Malowniczy zamek Sarny położony w Ścinawce Górnej to fascynujący zabytek architektury barokowej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy to powstał jako średniowieczna warownia. Jednak obecny wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie z XVIII wieku, kiedy Ruth von Getzen przekształcił go w reprezentacyjną rezydencję barokową. Zamek zachwyca swoją architekturą. Szczególnie imponująca jest kaplica świętego Jana Nepomucena, prawdziwa perełka śląskiego baroku. Jej wnętrze zdobią wyjątkowe freski autorstwa Feliksa Antona Schefflera, które przedstawiają sceny z życia świętego. Kaplica słynie z doskonałej akustyki i jest uznawana za jedną z najpiękniejszych prywatnych kaplic pałacowych w Europie. Zamek, pomimo że po wojnie popadł w ruinę, dziś dzięki prywatnym właścicielom przechodzi gruntowną rewitalizację. 43. Wieża książęca w Siedlęcinie. Wieża książęca w Siedlęcinie to unikatowy zabytek średniowiecznej architektury obronnej. Ta gotycka wieża mieszkalna została wzniesiona w początkach XIV wieku z inicjatywy księcia jaworskiego Henryka I. Jest wyjątkowa nie tylko ze względu na architekturę, ale przede wszystkim dzięki zachowanym w jej wnętrzu bezcennym malowidłom ściennym. Przedstawiają one legendę o Sir Lancelocie z jeziora, rycerzu okrągłego stołu. To jedyne tego typu freski na świecie powstałe około 1326 roku, zachowane w budowli świeckiej. Pierwotnie służyła jako siedziba rycerska, łączyła funkcje mieszkalne i obronne. Warto też wspomnieć, że w średniowieczu wieża była otoczona dodatkowym murem obronnym, a dostęp do niej był możliwy przez most zwodzony. W jej wnętrzach można podziwiać nie tylko średniowieczne malowidła, ale także oryginalnie zachowaną więźbę dachową i stropy, elementy wyposażenia, w tym XVIII-wieczne piece i renesansowe portale. Z jej szczytu rozciąga się malowniczy widok na Karkonosze i Góry Kaczawskie. Zamek w Kliczkowie. Historia zamku w Kliczkowie sięga XIII wieku. Pierwotnie była to drewniana strażnica strzegąca szlaku handlowego z Łużyc do Śląska. Murowany zamek powstał w XIV wieku z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany. Najbardziej znacząca rozbudowa miała miejsce w latach 1880-1882, kiedy to nadano mu obecny neorenesansowy charakter.
Wtedy powstała charakterystyczna wieża zegarowa oraz efektowne wnętrza reprezentacyjne. Podczas II wojny światowej zamek służył jako składnica dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów. Po wojnie mieścił się tu ośrodek kolonijny, a następnie przez wiele lat obiekt popadał w ruinę. Gruntowna renowacja przeprowadzona w latach 90. XX wieku przywróciła mu dawną świetność. Obecnie zamek funkcjonuje jako luksusowy hotel i centrum konferencyjne, ale można go również zwiedzać z przewodnikiem. Zamek słynie również z organizowanych tu turniejów rycerskich i pokazów historycznych. 41. Zamek w Bolkowie. Bolków to niewielkie miasto na Dolnym Śląsku, znane przede wszystkim z imponującego zamku. Korzenie tej warownej budowli sięgają XIII wieku, kiedy to książę Henryk I Brodaty nakazał jej wzniesienie na wysokim wzgórzu górującym nad okolicą. Wybudowany w stylu gotyckim przez wieki pełnił funkcje obronne. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli i przechodził gruntowne przebudowy. Największy rozkwit obiektu przypada na XVI wiek, kiedy to stał się rezydencją książąt ziembickich. Niestety w wyniku wojen i pożarów zamek podupadł i ostatecznie w XIX wieku został opuszczony. Na szczęście w XX wieku obiekt przeszedł gruntowny remont i od tamtej pory jest udostępniony turystom. Obecnie można tu podziwiać dobrze zachowane mury obronne, malownicze wieże, komnaty, a także unikalne krużganki. Zamek Świny. Historia Zamku Świny rozpoczyna się w XIV wieku, kiedy to ród Świnków wznosi tu wieżę mieszkalną z kamienia polnego. Wieża ta do dziś jest najstarszym zachowanym elementem założenia. Dalsza rozbudowa następuje w XV stuleciu, kiedy do wieży dobudowano budynek mieszkalny z własnym dziedzińcem. Ród Świnków zasłynął w Europie z zamiłowania do alkoholu. Ponoć nie było nikogo, kto dorównałby im w pijaństwie. Georg von Świnka pijał ponoć reńskie wino z końskiego poidła, które potrafił wychylić jednym haustem. Natomiast Burgman, żyjący zresztą 110 lat, słynął z picia wina w pucharze o pojemności 10 litrów. Zapewne to przez te wyczyny zawdzięczamy im słynne powiedzenie pijany jak świnka, które z czasem ewoluowało do znanej obecnie wersji. Po wygaśnięciu głównej linii rodu zamek wydzierżawiono jako magazyn zboża i słomy. Niestety to znacznie pogorszyło jego stan. Ostatecznie dzieła zniszczenia dokonały pożar i wichura w XIX stuleciu. Od roku 2022 Zamek Świny ma nowego właściciela, który prowadzi prace konserwatorskie i renowacyjne. Można go również zwiedzać. Zamek Lenno we Wleniu. Zamek we Wleniu to imponujący zabytek zlokalizowany na południowym krańcu Pogórza Kaczawskiego. Historia Grodziska sięga początków państwa polskiego. W X stuleciu powstaje tu gród obronny plemienia Bobrzan. Po włączeniu Dolnego Śląska w granice państwa piastowskiego Bolesław Krzywousty w 1108 roku podnosi Grodzisko do rangi kasztelanii. Około 1160 roku książę Bolesław Wysoki rozpoczyna wznoszenie we Wleniu pierwszej murowanej budowli obronnej. Po śmierci Bolka Małego zamek trafia w ręce
szlacheckich rodów śląskich. Prowadzą oni kolejne przebudowy aż do wojen szwedzkich, kiedy to Habsburgowie wysadzają warownię. Od tego czasu zamek Lenno pozostaje w ruinie. Na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy modne stały się romantyczne parki z ruinami, górę zamkową właśnie w taki przekształcono. Do dziś z dawnego założenia zachowała się baszta, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Karkonosze, Góry Izerskie, Pogórze Kaczawskie i krainę wygasłych wulkanów. Zamek w Szczytnej. Zamek w Szczytnej znajduje się w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej w pobliżu najsłynniejszych polskich uzdrowisk. Jego historia sięga XV wieku, kiedy to został zbudowany jako fortyfikacja obronna. Pełnił funkcję strażnicy nad regionem, chronił ludność przed najazdami. Jego architektura łączy w sobie cechy gotyckie i renesansowe. Charakterystyczny jest jego czworoboczny kształt z 4 narożnymi bastionami. Wewnątrz znajdują się ciekawe elementy, takie jak studnia z XV wieku oraz pomieszczenia, które dawniej służyły jako magazyny i kuchnie. Natomiast z tarasu widokowego można podziwiać malownicze widoki na Kotlinę Kłodzką. Zamek w Oleśnicy. Zamek w Oleśnicy to imponująca średniowieczna forteca, która z dumą wznosi się nad miastem. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy książę śląski Bolesław Rogatka nakazał wybudowanie tej okazałej rezydencji. Przez stulecia zamek pozostawał w rękach różnych rodów szlacheckich, a każdy z nich wniósł swój wkład w jego rozwój i architekturę. Dzięki temu dziś możemy podziwiać wyjątkową mieszankę stylów architektonicznych, od romańskich fundamentów po renesansowe i barokowe naleciałości. Imponujące wieże, potężne mury obronne i malownicze dziedzińce przenoszą gości w przeszłość, co pozwala choć na chwilę poczuć atmosferę dawnych czasów. Zamek w Oleśnicy to również skarbnica ciekawostek historycznych, legendy o ukrytych skarbach, duchach dawnych właścicieli i dramatycznych wydarzeniach, które rozgrywały się w murach tej niezwykłej budowli, rozbudzają ciekawość zwiedzających. Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim to imponujący zabytek z XIII wieku, zlokalizowany na malowniczym wzgórzu w Sudetach Środkowych. Został wzniesiony w celu zabezpieczenia południowej granicy księstwa, prawdopodobnie przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I pod koniec XIII stulecia. Po śmierci ostatniego z linii Piastów świdnicko-jaworskich zamek trafił w ręce korony czeskiej. W kolejnych wiekach już jako siedziba szlachecka przechodzi kolejne przebudowy. Po wojnie 30-letniej powoli podupada. Na początku XIX wieku zamek przejęli okoliczni chłopi i zaczęli pozyskiwanie materiału budowlanego. Prace rozbiórkowe powstrzymał w 1824 roku profesor Busznik, który uzyskał sądowny akt dożywotniego użytkowania i postanowił uczynić z niego atrakcję turystyczną. Zdewastowany podczas II wojny światowej w latach 50. trafia pod opiekę PTTK, które po remontach uruchomiło to muzeum regionalne. Oprócz walorów architektonicznych zamek Grodno kryje także wiele ciekawych historii i legend. Mówi się, że w podziemiach zamku ukryty został skarb III Rzeszy, a sama budowla była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Zwiedzając zamek, spacerując po komnatach i delektując się niepowtarzalnym klimatem tego niezwykłego miejsca, można poczuć atmosferę tamtych czasów.
35. Zamek w Międzylesiu. Pierwsze wzmianki o ogrodzie obronnym w okolicach obecnego Międzylesia pojawiają się już w IX wieku. W połowie XIV stulecia powstaje tu murowany zamek, choć historycy nie są zgodni, czy powstał on z inicjatywy rodu von Glaubitz, czy króla Jana Luksemburskiego. Pod koniec XVII wieku dochodzi do rozbudowy zamku, w trakcie której dobudowane zostają dwa barokowe skrzydła i mur kurtynowy. W tej formie przetrwał aż do końca II wojny światowej. W 1950 roku ogołocony zamek przejmuje Skarb Państwa i adaptuje go na ośrodek kolonijny, który niestety płonie w pożarze w 1972 roku. W 2008 roku zamek trafia w ręce prywatnych inwestorów. Przeprowadzają oni częściowy remont barokowego założenia i tworzą w nim hotel i restaurację. Od tego czasu trwa niespieszna renowacja pozostałej części. I tak docieramy do końca naszej drugiej części opowiadającej o atrakcjach Dolnego Śląska. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że region ten pełen jest niesamowitych zabytków, zamków i pałaców. W związku z tym, że nie wszystkie są dostępne dla zwiedzających, niektóre pominęliśmy. Pewnie też nie we wszystkich byliśmy, a może o jakimś zamku zapomnieliśmy. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. I jeśli Was, tak jak i nas, Dolny Śląsk zachwyca, zapraszamy serdecznie na kolejną część. Tym razem o uzdrowiskach i atrakcjach przyrodniczych.